Marta Małoszyc, artystka ceramik, główna projektantka i kierownik artystyczny Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o ceramice, o tych pięknych rzeczach, które projektujesz. Chciałam podpytać, co tam w duszy gra, o nowe projekty, o to, co już było. Ale zaczniemy od początku. Sztuka jest w Twoim życiu obecna od dziecka. Uczęszczałaś już do liceum plastycznego. Naturalnym wyborem pewnie później była Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych. Powiedz mi, czy był taki moment, kiedy wiedziałaś, że to będzie na pewno ceramika, nie jakaś inna dziedzina sztuki, tylko ceramika, to znaczy pomysłów chodziło po głowie dużo. Tylko w ogóle poszłam do liceum, jak już tam dostałam i skończyłam to technikum, to nie wierzyłam, że dostanę się na studia i nie ukrywam, że równolegle zdawałam też na uczelnię wyższą pedagogiczną w Częstochowie, gdzie był kierunek plastyczny. Teraz już ta nazwa jest chyba inna, ale przy końcu technikum zastanawiałam się nad, ogólnie mówiąc, tkaniną. Może to się brało też z tego, że moja mama szyła nam ubrania w czasach, kiedy trudno było coś kupić, więc miałyśmy szyte sukienki, robione sweterki i tak dalej. Pasjonowała mnie też architektura, która właściwie jest w większości, jeśli chodzi o moje rysunki i prace, to właściwie chyba jest takim głównym motywem, ale stwierdziłam, że to zbyt duża odpowiedzialność projektować mosty i budynki, które by się nie zawalały. No i ta ceramika. Chyba była kwestia tego, żeby wykonywać coś, co będzie przestrzenne, tak? Coś, co będzie można dotknąć, oglądać z wielu stron. No wtedy, w tamtych latach, czyli to będzie ponad 20 lat temu, tak, bo jak się okazuje to już tyle czasu, no to właściwie ceramika tak najbardziej rozwinięta była we Wrocławiu, jeśli to nie był jedyna z uczelni, która tak naprawdę prężnie działała pod kątem ceramiki. Ceramiki unikatowej i użytkowej, tak, bo to było razem, jako jedna pracownia, jeden wydział. Czyli ta sztuka przestrzenna była większym wyzwaniem? Myślisz, że to I wyzwaniem też był argument? Chyba też. No, chociaż patrząc pod kątem ubrań, ogólnie mówiąc, tak, to jest tak bardzo uogólnione, czy tkanin, no to właściwie one też są przestrzenne, tak? Architektura też jest przestrzenna. No to tak, faktycznie, właściwie wszystko co przestrzenne. Tak. Do tworzenia w trójwymiarze. Tak. A powiedz mi, skąd akurat Bolesławiec? Bo pochodzisz spod Częstochowy, nie wróciłaś tam dalej żyć, tworzyć i życia zawodowego nie związałaś z rodzinnymi stronami, tylko Bolesławiec Dolnośląski. I teraz mogłabym opowiedzieć romantyczną historię, tak? No, wspaniale. Albo raczej tą romantyczną historię z tych, które kończą się źle, ale może potem są jakieś plusy. Nie to, że żartuję, to było poważne w sensie historii. Po prostu któregoś pięknego dnia, gdzie chyba mijał około roku, kiedy wróciłam po studiach do moich rodzinnych Krzepic, pracowałam tam w urzędzie miasta, pracowałam w Domu Kultury z dzieciakami, robiłam dekoracje. No, zaangażowano mnie do różnych tak zwanych artystycznych rzeczy w cudzysłowiu. Więc no, działo się, nie nudziłam się. No, byłam blisko domu w końcu, tak, po 10 latach tak naprawdę, jak to mój tata mówi, ciągłe jeździ z plecakiem na plecach, tak, więc w końcu mieszkałam, tak, z rodzicami i w rodzinnym domku. No więc wydawało się, że jest wszystko okej, że zaczyna się klarować jakieś życie to następne, tak, takie dorosłe, w perspektywach rodzinne. Poważna praca zawodowa, no ale, no, że tak powiem, i ludzie, i życie płata figle. No w którymś momencie w ramach buntu, takiego wtedy buntu, który sobie określiłam, stwierdziłam, że jeśli nie spróbuję teraz poszukać pracy gdzieś poza Krzepicami, no to może za kilka lat będę żałować, że nie spróbowałam. Jeśli się okaże, że nie znajdę, to za 10 lat, jak sobie usiądę w fotelu, będę mogła powiedzieć, no tak, no próbowałam, ale jednak moje miejsce jest w mojej rodzinnej miejscowości, w której się urodziłam, w której spędziłam dzieciństwo, w której mieszkają moi rodzice, no i jakby z punktu widzenia budowania sobie jakby życia, tak po prostu będzie. No i wysłałam maile do kilku, jeśli nie kilkudziesięciu różnych firm na terenie Polski. Naprawdę to zrobiłam. Ale produkujących ceramikę. Produkujących ceramikę, pod tym kątem. Oczywiście to nie zakładziki typu jednoosobowe, tylko no, firmy, w których przynajmniej było kilka osób. I różne, i kafle, więc to było i Opoczno, różnie, tak w tej chwili tych nazw nie pamiętam. No i co? I na drugi dzień odezwał się Bolesławiec, jak to mówię potocznie. Usłyszałam po prostu w słuchawce głos pani kadrowej. Czy mogę przejść na rozmowę o pracę? No i na szczęście mogłaś. Na szczęście mogłam, tak, przyjechałam, no i się pojawiłam. Miało to być tylko na 3 miesiące, tak jak większość umów, tak na czas próbny, no jestem do dziś, tak.
Docieramy do roku 2004, podejmujesz pracę w najstarszym zakładzie ceramicznym o najdłuższych tradycjach. Opowiedz proszę o tych swoich początkach. Czy od początku byłaś projektantem, bo wiem, że miałaś też taką przygodę dłuższą z pracą w promocji. Opowiedz proszę o tej swojej ścieżce zawodowej i dotarciu do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Żeby to w miarę krótko, tak, bo opowiadań by było na troszkę. To znaczy tak, no przyjechałam, przede wszystkim była i radość i trochę stresu na pewno, tak, no bo właśnie największa firma, tradycje, padające nazwiska, tak, pani Anna Banek-Kozłowska, Barbara Kozłowska-Trojnar i wiele nazwisk, choćby związanych z samym zakładem. No więc takie trochę przerażenie, że jak tutaj tyle powstało i dekoracji, i kształtów, a tutaj ja, tak, taka prosto właściwie po studiach. No i było wyzwanie, ale właściwie to chyba było rzucone tak od razu na głęboką wodę, bo tak naprawdę dostałam od razu zadania konkretnych kształtów do zaprojektowania. Ta praca wtedy wyglądała inaczej niż w tej chwili, nawet w kwestii projektanta, jak to mówimy, projektanta takiego z krwi i kości po ASP, tak, czyli z dyplomem projektanta. Wtedy pracowała już od kilku miesięcy moja przyjaciółka z czasów studiów, Magda Dwojak-Rogus, więc była bratnia dusza, tak? To właściwie chyba można sobie tylko, nie wiem, wymarzyć, kiedy studiuje się przez 5 lat, a potem się po prostu spotyka taką osobę w pracy, więc wspierałyśmy się po prostu nawzajem. To był cudowny czas też taki, że tak powiem, dla nas obu. No i co? No i powstało ileś tych kształtów. Nawet w 2007 te kształty, które zaprojektowałam, były na wystawie w Muzeum na Mickiewicza, jeśli nic nie pomyliłam, to była wystawa Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, wtedy nazwana współczesne wzornictwo, tak? Teraz czytając to, no stwierdzam, że trzeba wymyślać inne nazwy, bo to słowo, jakby w tej chwili to można powiedzieć, że to była historyczna wystawa, tak? Dezaktualizuje się nieco, ale tak to słowo. Się, tak? Więc tak jak sobie wspominałam, wtedy prezesem był pan Kazimierz Surmiak, więc czułam się taka zaopiekowana. Pamiętam krótką rozmowę z panią Anią Bober-Tubaj, która postawiła mnie w którymś momencie przed kamerą telewizji, podsunęła mikrofon, zaczęła zadawać pytania, więc z jednej strony takie przerażenie, strach, tak, a z drugiej strony taka radość, że jejku, to się dzieje, tak. I pełna mobilizacja. I pełna mobilizacja, tak, z punktu widzenia tego, jak było kiedyś, a teraz, czy z mojego sposobu projektowania, czy patrzenia na kształt, na pewno to doświadczenie, można powiedzieć, było żadne, tak. Pomimo to, że to jest 5 lat studiów. A z drugiej strony było się takim bardziej swobodniejszym, takim bez ograniczeń. Tak nie patrzyło. Brak świadomości w pewnych aspektach powodowało to, że człowiek szedł jakby tak bardziej odważnie. A tutaj już jest w takie ramy wsadzane i tak dobrze, to można, tego nie można, tego nie powinno się, a to jak zrobimy, to będzie Tak więc już bardziej świadomie. Ale skąd ta świadomość? Dla mnie ta świadomość wzięła się między innymi właśnie z tego, że przez te kilka lat pracowałam w tak zwanej promocji. Kontakt z klientami, kontakt ze osobami zajmującymi się sprzedażą w zakładach ceramicznych Bolesławiec, non-stop tak właściwie i takie niuanse, które nawet nie to, że przekazywane mi, tylko wynikające z rozmów, dawały mi to, że jest pomysł, jest produkt, jest produkcja, ale potem jest klient. I potem wypromowanie tego produktu, więc w tej chwili myśląc o produkcie, o naczyniu, użyłam tego słowa produkt, nie, naczynie, kształt dekoracyjny, nie lubię tego słowa, sama go teraz używam, tak jakby na przekór, powoduje to, że myśląc już układam sobie, jak to będzie na zdjęciach, a w których dekoracjach będzie to dobrze wyglądać, czy to się spodoba. Otwiera to głowę, pozwala na takie szersze spojrzenie jesteś jakby projektując formę, musisz od razu myśleć o dekoracji, o promocji, o tym, czy to będzie użyteczne, jak się spodoba, jak zostanie przyjęte przez rynek. No to wspaniale, że to tak można w ogóle. Ja czuję, że można. Oczywiście to jest też nauka i jeszcze koresponduje z naczyniami, które są w ofercie, tak? No bo nadal dbamy o tradycję. Bo nasi klienci, kiedy pokazujemy jako zakłady coś nowego, w sensie nowy kształt, nową dekorację, to jest grupa klientów, którzy mówią, że wow, fajnie, tak? Myślałem, że już wszystko wymyśliliście, tak? I to dotyczy wszystkich zakładów, myślę, tutaj w Bolesławcu. A tu jednak coś nowego. A ci, którzy są tacy typowo, jak to mówimy, pawie, oczko i kobel, mówią nie, ale nie zapominajcie o tradycji. Jest taki strach w tych postach, czy w tych rozmowach gdzieś tam, na przykład w czasie Święta Ceramiki. Więc
dbamy o tradycję. Przynajmniej ja ze swojego punktu widzenia no nie chciałabym i będę broniła tego, żeby nawet pomimo wielu różnych pomysłów i realizacji ich, tradycja była, tak? W tym naszym pojęciu, które jest, tak? Bo też poznaję, przeglądając kolejne materiały, że tą słowo tradycję można Różnie, jeszcze bardziej tak. rozciągnąć, tak? Oczywiście, że tak. Więcej rzeczy w niej zawrzeć, a może w ten sposób. Czyli w zróżnicowanej produkcji siła. Tak, no ale tu musielibyśmy pewnie przejść na aktualną sytuację światową, polską, gdzie no właściwie no pewne rzeczy, które się dzieją, no powodują to, że niestety trzeba pewne rzeczy zawężać, tak? No ale tu utworzylibyśmy już kolejną całkiem inną działkę, która mówi o tym, że z jednej strony fajnie, jak się dana firma rozwija, ale z drugiej strony jakby przesyp w takim, żeby powiedzieć, że złym słowa znaczeniu, ale gdy tego jest dużo, no to no sama firma sobie może, że tak powiem, zrobić szkodę, tak? Więc no, trzeba to według mnie dobrze wyważyć. Elastyczność oczywiście na każdym I obserwowanie etapie. rynku, tak? Bo to też się po prostu zmienia. Coś, co, no nawet dzisiaj taka rozmowa z panią kierownik w sklepie naszym firmowym, gdzie mówi mi, że będziemy musieli przenieść jedną dekorację w inne miejsce, bo aktualnie ona się nie sprzedaje, ale w to miejsce chcę dać nową dekorację. I z jednej strony jest taki dysonans, tak fajnie by było, żeby były obie. No ale potem patrzymy na siebie, no tak, no ale za 2-3 lata może się to zmienić, tak? I okaże się, że znowu ta oferta będzie wzrastać, jeśli chodzi o asortyment, a tam będzie mniejsza. No więc obserwacja i reagowanie na to, co ogólnie mówiąc rynek dyktuje, pokazuje, tak? W 2022 roku objęłaś stanowisko głównego projektanta i kierownika artystycznego. Opowiedz proszę, jak pracujesz? Czy coś się zmieniło od objęcia tego stanowiska, jeśli chodzi o projektowanie form? Bo wiadomo, że zakres obowiązków oczywiście jak najbardziej się pozmieniał, natomiast czy to wpływa w jakiś sposób na same naczynia, które projektujesz, na kształty, na widzenie siebie jako projektanta, artysty, ale jednak wpisanego w ten reżim produkcyjny, który musi się w nim odnaleźć? Myślę, że nie. Jeśli tak odciąć by to wszystko, tak, co wiąże się z funkcją i zostawić samo projektowanie, to nie. To, co powiedziałam wcześniej, że powrót do tego projektowania, tak, najpierw projektowanie, promocja i potem znów projektowanie jest bardziej świadome, tak, jest takie bardziej poukładane może też, bardziej odpowiedzialne, nie wiem, może takie słowo, ale poza tym nie. Jest tak jak było. Znaczy ja z braku czasu, chociaż to słowo może nie jest dobre, bo podobno im więcej ma się obowiązków, tym się więcej robi, ma się więcej czasu, więc to może nie jest dobry argument, ale chyba więcej czasu myślę i tworzę w głowie, jak ja to mówię, obracam kształty w myślach, tak jak ten dany kształt będzie wyglądać, zanim się zmaterializują. Zanim zrobię rysunek, tak? Kiedy już rysuję sobie, robiąc jakieś szkice, to tak naprawdę w głowie jest już bryła. No oczywiście potem te wszystkie kwestie, które są z tym związane, czyli jeśli jest potrzebna dana pojemność, dana wielkość, wysokość, tak, szerokość, wszystkie te techniczne, technologiczne kwestie, które tutaj wchodzą w budowanie tego kształtu. No i właściwie myślenie o dekoracji. Znaczy właśnie tak, bo tutaj też pewnie są różne opinie na ten temat, no bo kształt bryła jest najważniejsza, bo jest naczynie. Tak, ale nie wyobrażam sobie, kiedy pracuje się w firmie, która produkuje naczynia z dekoracją. Mówimy tutaj, to słowo dekoracja też okazuje się, że w różnych częściach Polski może być różnie odebrane, ale ogólnie nakładanie tych naszych zdobin stempelkami czy pędzlami, mi przynajmniej jest trudno myśleć o kształcie bez tej dekoracji. Przynajmniej w tych podstawowych dekoracjach, jak mówimy, które są w ofercie spółki. Jak to rozmawiam z koleżankami w dziale, kiedy one wykonują te pierwsze, tak zwane pierwowzory, nakładają te pierwsze dekoracje na moje kształty, to mówią: Marta, ale wiesz, ten stempel to się może nie zmieścić. I mam takie wyznaczniki pewnych grup pewnych dekoracji, pewnych wielkości stempli, że jeśli projektuję coś bardzo malutkiego, to tak, żeby się nie okazało, że panie chcąc odbić stempel, okazuje się, że się mieści, ale tylko połowa, tak? Nie da się przy tych setkach, tysiącach właściwie w tej chwili wzorów zaprojektować tak kształt, żeby ta dekoracja na każdym wyglądała dobrze, ale jakby tutaj to już zostawiam fachowcom od dekoracji, tak, typowo, chociaż też swoich kilka dekoracji mi się udało wykonać. Właśnie o to chciałam zapytać. Więc to właśnie tutaj mi brakuje, to znaczy powiem, że brakuje czasu, ale w momencie, kiedy powstaje nowy kształt, nawet przykładam sobie stemple, nawet tak na brudno, jak to mówimy, tak, szkicując już w przestrzeni, jak te moje stemple się będą rozkładać, w których bym chciała, żeby był wykonany kształt na tym moim kształcie, tak.
No ale tak jak mówię, jak jest maleńki wyrób, no tam nawet to pawie oczko, żeby ono się zmieściło, no to trzeba te wiele różnych spraw wziąć pod uwagę, tak? No i potem produkcja, tak, gdzie no wiadomo, już powielane są te wzory, więc tutaj z jednej strony chcemy, żeby one były bogate, jeśli chodzi o te dekoracje takie bardzo, bardzo malowane, no ale z drugiej strony osóbki, które tam malują, osóbki, brzydkie słowo, osoby, panie czy panowie, tak, bo panowie też nieraz określane malarkami, nieraz zdobnikami, no malują to, tak, więc też, żeby im się, jak to mówiło, fajnie, ciekawie przekładało te wzory na kształty. Oczywiście to musi być powtarzalne. Musi być powtarzalne, dokładnie, pomimo ręcznej pracy musi być powtarzalne. A skąd pomysły na nowe formy? Czy to jest tak, że idziesz ulicą i nagle coś przychodzi do głowy i wiesz, że to już jest to? Czy czasami na przykład usłyszysz, że przydałaby się, nie wiem, miseczka w konkretnym kształcie? Ile z tego artystycznego podejścia Twojego zostaje w projekcie, a ile dyktuje rynek i klient? W tej chwili, aktualnie mówię w tej chwili o tych ostatnich miesiącach, no dużo dyktuje rynek. Ale to też znowu jakby wracając do tego, co mówiliśmy, że no jeśli jest, ta oferta firmy jest bardzo, bardzo duża, no to już właściwie jesteśmy na etapie uzupełniania jej, tak? I w tym momencie bardziej reagujemy na to, co klient potrzebuje. No bo jeśli chce u nas kupić zestaw, ale brakuje mu tam, nie wiem, właśnie tej miseczki, czy nie wiem, wazonika, czy filiżanki, no to reagujemy w ten sposób, tak, że właśnie to. No i takim odzewem, pomimo to, że mamy w ofercie kilka filiżanek do espresso, no klienci pytają o pewien kształt, tak? I to nie jest tak, że ja robię kopię tego, tak, że koleżanki mi przesyłają zdjęcie i mówią, Marta, ale masz to zrobić, tak, bo broń Boże, tak, oczywiście to nie jest tak, że wymyślamy coś całkiem innego, bo jest tych kształtów jest tak dużo na świecie, że trudno nie powtórzyć już pewnych rzeczy, pewnej linii, ale to wynika z rysunku, który wykonuje, tak, tego modelowania w programie. Potem, no nie ukrywam, też ocenie z działów handlowych osób i realizowanie. Także no, aktualnie właśnie nad filiżanką do espresso pracujemy. Maleńki wyrób, ale okazuje się, że zdań jest bardzo dużo, tak? Więc bardzo potrzebne. Tak, jako kawosz potwierdzam. No ja espresso nie piję, więc jakby tutaj mi jest trudno się wypowiedzieć, ale okazało się, że w moim gronie jest bardzo dużo takich osób, więc zdobyłam wiedzę, no właśnie, skąd wiedza, tak? Na zasadzie rozmów, tak? Tą filiżankę się trzyma źle, tu się nie mieści. No, wiele różnych informacji, tak? Można zdobyć rozmawiając z ludźmi po prostu. Tak, to jest bardzo dobry sposób zdobywania informacji, bardzo skuteczny i myślę, że też taki naturalnie pozyskiwany, prawda? Bo to czasami rozmowę prowadzi się na zupełnie inny temat, a uzyskuje się informacje, które nas bardzo interesują, pomogą w pracy, czy też inspirują. Chciałam Cię podpytać o dekalog projektantki ceramiki użytkowej. Nie musi być 10, wystarczy kilka takich wskazówek, których się trzymasz, które wypracowałaś, które mogłabyś przekazać kolejnym pokoleniom. To znaczy tak, no przede wszystkim ta użytkowość, tak? Użytkowość, użyteczność, te słowa są chyba też czasami zamiennie używane, chociaż duże znaczenie. Ja mam taki odruch, że łapię kubeczek, tak? I mam czy siedzi w garści? Tak, czy siedzi w garści. I takie porównanie mi teraz przyszło do głowy. To jest trochę tak jak z butami. Jeśli zakładamy but i chodząc w nim na przykład po sklepie czy w domu, tak, wiele zakupów robimy teraz online i czujemy się, jakbyśmy chodzili w papciach, jak ja to mówię, tak, biegając po mieście, a dalej się czuję wygodnie, to trochę tak mam wrażenie jest z naczyniami. Jeśli ja to naczynie dotykam, chcę je złapać i ono mi siedzi w dłoni lub w dłoniach, tak, no bo wiadomo, że jeśli to jest duży półmisek, to on musi siąść, no to jest ten pierwszy wyznacznik, tak. No kwestia kształtu tej linii. Myślę, że każda z osób projektująca ma swoje bryły, wokół których się obraca. No, ktoś by powiedział, no ale przecież bryły są wszystkie takie same, tak? Ale proporcje pomiędzy wysokością, szerokością, tak, długością są różne. Więc nawet myślę, że gdyby dać zadanie kilku osobom, zaprojektowanie czajnika w kształcie kuli,
Myślę, że powstałby, każdy oczywiście. zaproponowałby coś innego. Więc ta kwestia. To, co już mówiłyśmy, kwestia dekoracji, więc biorę pod uwagę to, że tam wchodzi ten stempelek, tak? I ileś tych rzędów tego stempelka musi wejść lub jeśli planujemy kształt pod dekorację z dużymi motywami kwiatowymi, no to ten kwiat tam się musi zmieścić. No więc ta łączność z tą dekoracją, no jak dla mnie to idzie równolegle, tak? W ceramice bolesławieckiej. Jak jej użyteczność, użytkowość, ta ergonomia, to też kwestia tego, że w momencie, kiedy już powstaje forma i trafia to na odlewnię i znów wracamy do tego, że wykonywane jest to przez osoby w kilkudziesięciu sztukach dziennie czy setkach, tak? No to ta forma, która jest gipsowa, musi być na tyle sprytna, żeby ją się łatwo przemieszczało, tak przenosiło. No nie mówimy o dużych gabarytach, tak? Bo za każdym razem, kiedy projektuję duży kształt, jest takie oczekiwanie rynku, tak? Ostatnio było to duże naczynie okrągłe, właśnie pokazuje tak, bo on ma taki fajny uchwyt, tak fajnie siada, tak mówię właśnie a propos tym sięgnięciu i pyszne ciasto z niego jest, tak, to spróbowałam. I pojemnik na chleb, też długi. To miałam od razu, robiąc rysunki tych naczyń, mówię, jejku, ja już widziałam te panie na tej odlewni, które mocują się z tą formą, którą trzeba po prostu przerzucić, tak? Podziwiam, bo mówię panie, bo w większości pań, chociaż jest też kilku panów, no jest to ciężar, tak? Więc podziwiam, bo ja tak sobie pomyślę, tak mieć takich 5 form na tej odlewni i to obracać, a akord, tak? No bo jednak akord się kłania, nie? Jakby nie było. Więc ta kwestia potem, jak to w produkcji będzie funkcjonować już jako nawet odkładanie do schnięcia, bo to też jest ważne, tak? Żeby to też odpływało się sprawnie. A czasami sobie nawet myślę, no dobrze, jeśli zaprojektowałam ten kształt, to pytanie, gdybym miała odlać go 20 sztuk, tak hipotetycznie na przykład mam zamówienie, mam na to wyznaczony czas, to potrzebowałam zrobić tak kształt, tak formę potem gipsową do tego, żeby było mi ją sprytnie wyciągać po odlaniu czy zaformowaniu, szybko ustawiać, żeby się nic nie utrąciło, nic, no nie wiem, nie urwało, tak? Więc jak na odlewni czasami rozmawiamy tam a propos odlewania, no nie wiem, nie urwało, tak? Więc jak na odlewni czasami rozmawiam, tak? No czasami wiadomo, że rozmawiamy tam o propos odlewania, jeśli jest jakiś uchwyt, trzeba dokleić. No, zastanawiam się wtedy, jak to zrobić, żeby nie trzeba było tego doklejać, żeby to jednak wychodziło z jednej formy. Jesteś, Marta, kobietą wielu talentów. Malujesz, projektujesz, to już rozmawiałyśmy, ceramikę użytkową. Jest to oczywiste, ale tworzysz też rzeźby ceramiczne. Czego Tobie można życzyć na przyszłość? Jakie jeszcze szczyty przed Tobą artystyczne do zdobycia? Myślę, że lepszej organizacji czasu, żebym była w stanie, że tak powiem, wyważać ten czas i faktycznie znaczy może nie więcej, no wygospodarować ten czas i poświęcać go glinie, a te rzeczy, które są takie ważne, ale może mniej gdzieś przesuwać, tak, gdzieś dalej. No bo właśnie sobie uświadomiłam i to nie będzie świadczyć o mnie dobrze, że ostatnią formę ulepiłam 1,5 roku temu. Słabo to wygląda, słabo. Powstało kilka obrazów, ale jednak no, tak trzeba wrócić, chcę wrócić do tej gliny, wrócić. No 1,5 roku to jednak za duża przerwa, tak? To nie znaczy, że nie miałam kontaktu w sensie z odlewanymi naczyniami, tak? I dotykaniem tej masy w zakładzie, ale jeśli mówimy o tych takich formach, które powstają takie typowo moje, poza, że tak powiem, zakładem, nawet jeśli wykonywane są w firmie, tak, w pracowni ceramicznej, to pełna mobilizacja. Nie wiem, czy lato i słońce będą sprzyjać temu, ale mobilizuję się. Pomysł w głowie jest, także myślę, że tutaj, oczywiście tak jak w przypadku użytkowej ceramiki, obracam bryłę wokół i go, że tak powiem, lepiej konstruuję i już nawet maluję, w sensie wprowadziłam od kilku lat kolor do moich form unikatowych, co robiłam bardzo ostrożnie i robię chyba nadal bardzo ostrożnie, bo wcześniej to była taka naturalna glina i łączenie tylko naturalnych kolorów, więc no, powiem tak, dla jednych życie zaczyna się po 30, dla innych po 40. Słysząc osoby, które mówią, że po 50, 60, 70, myślę, że jeszcze zrealizuję swoje pomysły. Tak, mam taki plan, tak, nie mówię nie. No. Kto życzy Ci spełnienia marzeń, żeby wszystko to, o czym marzysz, to, o czym myślisz, nabrało takiej formy namacalnej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.